Witamy po długiej przerwie od regularnych vlogów. Pierwszy przystanek naszej nowej podróży. Witamy z Aten. Będziemy tutaj tylko 2 dni, więc prawdopodobnie powstanie tylko jeden taki łączony film z tych 2 dni. Właśnie przyjechaliśmy do Aten, zameldowaliśmy się w naszym guest house. Jest to taki mały pokoik prywatny. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda to w środku. Jest około godziny 20, także dzisiaj już za dużo nie zobaczymy. Ale chcemy pojechać na plażę i troszeczkę jeszcze popływać, bo stęskniliśmy się za pływaniem w ciepłym morzu. Ostatnio byliśmy nad Bałtykiem i było chłodno, także na pewno chcielibyśmy dużo pływać podczas tej podróży. Nie będę jeszcze zdradzał, gdzie dokładnie jedziemy. Zobaczycie, jak będziecie oglądali. Meanwhile zapraszam Was na krótki odcinek z Aten. Tak wygląda widok z naszego balkonu. Wiem, że też w tym guest house jest taras na dachu. Prawdopodobnie na niego wejdziemy jutro dopiero, bo tak jak mówię, dzisiaj jeszcze chcemy, póki jest jasno, pokorzystać z plaży, albo może pokażemy z niego widok po prostu w nocy. Zobaczymy, teraz mamy też upgrade sprzętowy. Jak pewnie widzicie, jeżeli oglądaliście nasze poprzednie filmy, jakość wideo oraz dźwięku jest lepsza, ponieważ kupiliśmy nowe GoPro na tą podróż i no, liczymy, że podniesie to jakość naszych filmów. Trochę się odzwyczailiśmy od vlogowania i filmowania wszystkiego dla Was i niestety zapomnieliśmy nagrać nasz wypad do restauracji. Nazwę podamy na dole, wrzucimy też zdjęcie naszego jedzenia, by było naprawdę przepyszne. Zamówiliśmy gyros i musakę. No i jesteśmy totalnie pełni, jesteśmy właśnie w drodze do domu już, robimy sobie spacerek. Pełni, ale szczęśliwi, bo jedzenie było naprawdę pyszne, nie było jakieś super drogie, porcje były też spore, obsługa była miła, szybko przynieśli, także Naprawdę do polecenia. Do polecenia restauracja. Witamy już kolejnego dnia, witamy z centrum Aten, stoimy właśnie pod Akropolem, idziemy na niego później, mamy bilety kupione na 17, jest jakoś 12, także teraz będziemy jeszcze chodzić wokół tego wzgórza. Podobno da się zobaczyć tutaj sporo zabytków bez płacenia, a większość z nich jest płatna i jest dość droga, tak więc ograniczymy się tylko do tej najważniejszej atrakcji, czyli Akropolu. Ponagrywam trochę widoczków i przy okazji opowiem o biletach na Akropol. Więc bilety takie najbardziej podstawowe kosztują 37 euro, chociaż też widziałam, że cena się różni w zależności od tego, o jakiej godzinie chcecie przyjść. Warto je zarezerwować z wyprzedzeniem, ponieważ jeśli zostawiacie to na ostatnią chwilę i chcecie to zrobić na miejscu, no to trzeba liczyć się ze staniem w kolejce. 37 euro swoją drogą to mi się wydaje naprawdę duża cena. Byliśmy już w wielu takich miejscach bardzo znanych i nawet takie miejsca typu Louvre czy posąg Chrystusa w Rio nie były aż tak drogie jak Akropol. Chyba to jest najdroższa taka atrakcja turystyczna, jaką odwiedzamy jak na razie. No i ten podstawowy bilet składa się właśnie z wejścia na Akropol, ale oprócz tego jest też audioguide. Z tym, że ten audioguide to nie jest audioguide na Akropol, tylko ogólnie taki audioguide na Stare Miasto. No i to działa w ten sposób, że trzeba sobie pobrać aplikację na telefon, podając swojego maila, którego użyło się przy dokonywaniu rezerwacji biletów. I wtedy ma się dostęp do audioguida, który można pobrać sobie na swój telefon. No i słuchawki też trzeba mieć swoje, więc tak naprawdę to po prostu daje dostęp do
pobrania audioguida po Starym Mieście, ale nie wygląda to tak jak na przykład audioguide w muzeum. Dzisiaj jest chyba z 35 stopni, więc trzeba robić częste przerwy. Odzwyczailiśmy się od takiej temperatury. Teraz byliśmy ciągle albo w Holandii, albo w Polsce. Tak więc tak powyżej 30 stopni to już trochę się topimy. Musimy się przyzwyczaić, bo jeszcze nie spoilerując, miejsca, do których następnie lecimy, też są gorące. Tam będzie bardzo, bardzo, bardzo gorąco cały czas. Także no, spoko. Minie 2 tygodnie i już będziemy przyzwyczajeni. Tam po prawej Akropol. Ten duży budynek przed nami to jest Agora Ateńska. Przyszliśmy tutaj głównie po to, żeby właśnie ją podziwiać z odległości. Krótka przerwa na lody i na Nestea z lodem. To kosztowało 3 euro. Widziałem, jak pani otworzyła po prostu zwykłe Nestea brzoskwiniowe, nalała, dorzuciła kilka kostek lodu. Także... Mamy za 3 euro. No tutaj to głównie płacimy za miejsce, no bo jesteśmy zaraz koło w sumie tej Agory i Akropolu. Tak więc no zdziwiłbym się, gdyby to było tańsze. No ale jak zobaczyłem w karcie Iced Tea, to tak no spodziewałem się, że może chociaż, wiecie, jest jakieś lepsze niż Nestea. No ale w sumie lubię Nestea, więc okej, no. Nestea przecież jest smaczne, no nie? Spodziewałem się trochę więcej po prostu. No, ale spoko, jest zimne, to było najważniejsze. Chcieliśmy coś zimnego, bo jest bardzo gorąco. I siedzimy w cieniu. Jesteśmy teraz w takim totalnie turystycznym centrum. Tam za tym kioskiem w oddali widać Akropol. Jest tutaj masa ludzi, masa sklepów z pamiątkami. I jest taki trochę targ owocowy. Kupiłam owocki. Patty kupiła owocki. Wyglądają naprawdę przepysznie, także... Zapłaciłam 4 euro za pół kilo. Czego? Chyba czereśni. Jesteśmy już w drodze na Akropol. Takie widoczki po drodze. Dobra, idziemy już w stronę Akropolu. Zaczynają się naprawdę niesamowite widoki. Ciekawe, jak nowy mikrofon w GoPro będzie tłumił szumy, bo tutaj bardzo wieje na górze. To jest akurat fajny test nowego sprzętu będzie. Główny tutaj budynek Akropolu, jak zwykle, znając nasze szczęście, trafiło nam się, że jest w trakcie jakiejś przebudowy, więc no nie możemy w pełnej okazałości go obejrzeć. No ale i tak robi super wrażenie. Przede wszystkim ten widok z tego wzgórza robi super wrażenie. No widok jest niesamowity z tego wzgórza, trzeba to przyznać. Trochę nam się to kojarzy z pomnikiem Chrystusa w Rio, że też sama budowla nie robiła jakiegoś świetnego wrażenia, ale warto odwiedzić dla widoku po prostu z tego wzgórza, bo tam było świetnie widać całe Rio, tutaj świetnie widać całe Ateny. Zakładam, że jest to pewnie świetna atrakcja dla ludzi, którzy trochę bardziej się historią interesują niż my. Jesteśmy już po zwiedzaniu Akropolu i jesteśmy w następnej restauracji. Tym razem pamiętaliśmy, żeby odpalić kamerę, więc nagramy tutaj, co zamówiliśmy. To jest nasza przystawka, czyli tzatziki, czyli taki no taka mizeria w sumie grecka. Też bardzo popularna w Polsce. Do tego mamy pity
Do tego zamówiliśmy lokalne wino różane, jest całkiem przyjemne, i wodę, i zaraz przyjdą nasze dania główne. Przyszły dania główne. U mnie smażone kalmary, a u Patrycji orzo risotto. Tak jeszcze szybko podsumowując tą przystawkę, to te cacyki były przepyszne. Są takie bardzo kremowe tutaj, mają tak dużo smaku. Ten jogurt jest tak aksamitny, przepyszne. I te wczorajsze też były naprawdę mega dobre. Zdecydowanie najlepsze cacyki, jakie jedliśmy w życiu. Tak, często w Polsce nam się też zdarzało jeść, albo nawet w Holandii Ale kupowaliśmy tutaj takie co gotowe. innego. Ale tutaj naprawdę jest wyższy poziom, jeżeli o to chodzi. Z czegoś, co wydaje się tak proste, no bo to w sumie jest tylko jogurt, przyprawy, ogórek. Zrobili tutaj coś naprawdę wyjątkowego. Jedzenie było dobre, ale nie było żadnych uniesień. Było po prostu smaczne. Myślę, że mogło być lepiej doprawione. Nazwę też pewnie podamy gdzieś tutaj na dole. No i co? Zbieramy się do domku powoli, bo jesteśmy naprawdę wymęczeni po dzisiejszym chodzeniu. Jutro mamy dość wcześnie rano samolot, więc musimy wstać. Z mojej strony jeszcze dodam, że na pewno jadłem lepsze kalmary. Wydaje mi się, że nawet w Polsce jadłem lepsze kalmary. Było zwykłe po prostu. Nie wybitne, ale w porządku. Wyszliśmy na wspomniany wcześniej taras i tam w oddali widać Akropol. Jest w nocy pięknie oświetlony. Co prawda nie ma jakiegoś takiego ogromnego tutaj pola widzenia z tego tarasu, bo w sumie jesteśmy chyba na 4. czy 5. piętrze, także nie jesteśmy aż tak wysoko, nie widać aż tak dużo, ale i tak fajnie, że w ogóle coś jest. Tak wygląda nasza ulica nocą. Jesteśmy już w samolocie kolejnego dnia. Będziemy kończyć tego vloga. No, samolot, jeszcze nadal nie mówimy dokąd, ale jakości takiej Ryanair powiedziałabym. No, Mało miejsca na nogi. niskobudżetowa linia lotnicza i to widać. Nie ma nawet żadnych ekraników w siedzeniach przed nami. Pokażę może. To jest taka jakość, wiecie, no tutaj mogę pokazać siedzenia obok. No jak w Ryanerze trochę to wygląda. Ale był tani całkiem, a lecimy daleko, więc myślę, że warto było tak czy siak to zapłacić.